Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam problem kolejek na granicach z Niemcami. W połowie września 2024 roku rząd w Niemczech podjął decyzję o przywróceniu na 6 miesięcy kontroli granicznych na wszystkich granicach. Natomiast od października 2023 roku kontrole odbywały się już na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, a jeszcze wcześniej zaczęły obowiązywać na granicy z Austrią. Od września tego roku kontrole dodatkowo zaczęły obowiązywać na granicach z Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią i Danią. Rząd w Berlinie argumentuje wyrywkowe kontrole graniczne walką z nielegalną migracją i chęcią zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Resort Spraw Wewnętrznych Niemiec podkreślił, że kontrole mają być ukierunkowane na zwalczanie przestępczości transgranicznej i ograniczenie nielegalnej migracji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec podało, że od 16 października 2023 roku Policja Federalna odnotowała około 52 000 prób nielegalnych przekroczeń granicy i przeprowadziła około 30 000 wydaleń w ramach tymczasowych kontroli na granicach z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią. Odmowy wjazdu obejmują przypadki przedstawienia nieważnych albo sfałszowanych dokumentów lub próby wjazdu bez wizy lub ważnego pozwolenia na pobyt. Często jeżdżę do Niemiec i niedawno miałem taką kontrolę. Musiałem wysiąść z auta, pokazać dokumenty, otworzyć bagażnik oraz powiedzieć, gdzie i po co jadę. Z racji, że już trochę lat żyję, to doskonale pamiętam czasy przed wprowadzeniem strefy Schengen. Wtedy kontrole na przejściach granicznych były normą i na granicach stało się po kilka, kilkanaście czy nawet jeszcze więcej godzin. Teraz jeżdżąc po większości krajów Europy całkowicie się od tego odzwyczailiśmy, chyba że ktoś jeździ do krajów poza strefą Schengen. Na pewno dla wielu z nas ponowne kolejki i sprawdzanie dokumentów jest czymś nowym i mało komfortowym. Największe korki pomiędzy Polską a Niemcami są na autostradzie A2 w Świecku oraz na A4 w Jędrzychowicach. W tych dwóch miejscach od zawsze panowało i nadal panuje największe natężenie ruchu pomiędzy dwoma krajami. Jest to oczywiście spowodowane tym, że są to dwie główne drogi łączące oba kraje. Po autostradzie A2 porusza się centralna i w dużej mierze północna część kraju, która jedzie do Niemiec i pozostałych krajów Europy Zachodniej. Jest to też najszybsza droga tranzytowa od strony krajów bałtyckich. Natomiast po A4 porusza się cała południowa i część centralnej Polski. Sporo aut jedzie jeszcze po A6 oraz A18, natomiast na pozostałych przejściach średniodobowy ruch jest dużo mniejszy i z tego co mi piszecie, kontrole również są tam mniejsze albo nie ma ich w ogóle. W tym tygodniu odwiedziłem Świecko. Duże spowolnienie ruchu zaczyna się w niedzielę po południu i trwa do wtorku, jednak najgorszym dniem jest poniedziałek. Korek na 2 czasami ma nawet 15 km, a czasami jeszcze więcej i dochodzi do węzła w Rzepinie, czyli ma ponad 20 km. Po niemieckiej stronie wszystkie kontrole odbywają się pomiędzy granicą państwową a pierwszym węzłem. Jeśli poruszamy się po autostradzie A2, to po minięciu Odry kontrola po niemieckiej stronie odbywa się zaraz za mostem na Odrze na autostradzie A12. Wszyscy muszą najpierw zjechać na prawy pas i jechać wolno obok niemieckich służb. Z moich obserwacji oraz tego co mi napisaliście wynika, że w większości zatrzymywane są autobusy i busy. Auta osobowe są zatrzymywane wyrywkowo, natomiast ciężarówki są zatrzymywane rzadko. W dalszej części filmu pokażę Wam, jak w takim samym przekroju drogi na granicy austriacko-niemieckiej udało się wykonać 2 pasy ruchu wraz z budkami dla służb. Nie wiem dlaczego tutaj tak nie jest. Jakby udało się tutaj uzyskać 2 pasy i zmieściłyby się budki kontrolne, to wtedy auta osobowe oraz busy jechaliby lewym pasem, a ciężarówki i autobusy prawym. Cały czas byłyby zachowane 2 pasy ruchu i korki automatycznie by się zmniejszyły. Niestety na A12 tak nie zrobiono, więc wszyscy muszą jechać jednym pasem. Jest to ogromne utrudnienie dla całego transportu. Auta, zarówno osobowe, autobusy, jak i pojazdy ciężarowe tracą mnóstwo czasu w tych korkach. Tutaj wstawię komentarz jednego z Was. Przejeżdżam kilka razy w tygodniu ciężarówką. Idiotyzm i propaganda w czystej postaci. Ciężarówki toczą się w kilometrowych korkach, gdzie i tak na granicę wyrywkowo ściągane są tylko auta osobowe, busy lub autobusy. Często bywa tak, że nawet nikt tam nie stoi, bo na przykład pada deszcz lub akurat panowie i panie piją kawkę.
Kontrole na granicy z Niemcami to wielki problem dla wielu branż w naszym kraju. Szacuje się, że setki pracowników z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego codziennie przekraczają granicę, by dotrzeć do pracodawców w Niemczech. Nie da się ukryć, że w pewien sposób kontrole naruszają zasady swobody przepływu handlowego, usługowego, a także mocno komplikują życie pracownikom transgranicznym. Jak sprawa wygląda na innych granicach? Napisałem do Was pytanie z prośbą o komentarz. Otrzymałem mnóstwo odpowiedzi, za co bardzo dziękuję. Łączą się one w spójną całość. Największe korki na granicy ze wszystkich krajów, z którymi Niemcy sąsiadują, są z Polską i Austrią. Druga ważna informacja, o którą mi napisaliście. Dużo mniejsze korki lub ich całkowity brak są na małych przejściach granicznych. Na drogach krajowych lub lokalnych czasami nikt nie stoi, więc jak ktoś jedzie małym autem, to warto czasami trochę zjechać z głównej trasy i wtedy uniknie się czekania. Natomiast najgorzej jest tam, gdzie porusza się cały tranzyt, czyli na autostradach. Na granicy z Czechami korki są dużo mniejsze. Tak wygląda przejazd z Czech do Niemiec. Po stronie czeskiej poruszamy się po autostradzie D5 od strony Pragi i Pilzna. Tu należy zaznaczyć, że jest to jedyne autostradowe połączenie pomiędzy tymi krajami. Po stronie niemieckiej wjeżdżamy na autostradę numer 6 w stronę Norymbergi i Monachium. Korków tutaj albo nie ma, albo są jedynie spowolnienia. Na granicy niemiecko-austriackiej kontrole zaczęły się już w 2015 roku. Są wyrywkowe i przeważnie na dużych przejściach. W sierpniu jechałem z Polski do Włoch i z powrotem. Na granicy austriacko-niemieckiej w korku straciliśmy ponad pół godziny. Z moich obserwacji wynikało, że zatrzymywane są głównie busy. Tutaj poruszamy się po autostradzie A12 po stronie austriackiej i 93 po stronie niemieckiej. Miejsca jest dużo, więc udało się wykonać bez problemu 2 pasy, co przy tak dużym ruchu, jaki tu panuje, jest oczywiście dobrą informacją. Natomiast dostałem od jednego z Was film z przejazdu po austriackiej autostradzie A8, która przechodzi w niemiecką A3. Proszę zauważyć, że przekrój drogi nie jest duży, a jednak tutaj również udało się zrobić 2 pasy. Czyli lewy pas jest przeznaczony dla aut osobowych, a prawy dla ciężarówek. Uważam, że na A12 koło Frankfurtu po drugiej stronie Świecka, przy dobrej woli osób decyzyjnych, również powinno udać się tak wykonać organizację ruchu, żeby zmieścić 2 pasy. Jeszcze jak jesteśmy przy granicy niemiecko-austriackiej, to warto zaznaczyć, że Austriacy również mają zrobione miejsca do kontroli aut wjeżdżających do ich kraju od strony Niemiec. Korka nie było, jedynie auta jechały około 60-80 km/h. Korki na granicy ze Szwajcarią raczej nie występują. Czasami są spowolnienia i wyrywkowe kontrole. Podobnie na granicy z Francją i Luksemburgiem. Na granicy Niemiec z Belgią jest różnie. Na drogach innych niż autostrady korków oraz kontroli raczej nie ma. Natomiast zdarzają się kontrole i spowolnienia na autostradach. Mają one przeważnie charakter wyrywkowy. Na niektórych przejściach została zmieniona organizacja ruchu. Nie ma przejazdu np. na autostradzie E42, która prowadzi z Belgii i łączy się z autostradą nr 60 w Niemczech. Główna jezdnia autostrady jest zamknięta i jechać należy przez parking, gdzie są namioty, próg zwalniający oraz ograniczenie do 20 km/h. W Holandii podobnie jest jak w Belgii. Na lokalnych drogach kontroli raczej nie ma, natomiast zdarzają się bardzo duże utrudnienia na autostradach. Największe są na linii Amsterdam-Berlin. Na holenderskiej autostradzie A1, która przechodzi w autostradę nr 30, po stronie niemieckiej trzeba wjechać na parking. Na nim należy jechać po drogach wewnętrznych. Duże auta jadą inną trasą, a osobówki inną. Można tutaj stracić trochę czasu, co zresztą widać na mapie Google. Natomiast trochę niżej, poruszając się po autostradzie A67, która przechodzi w autostradę nr 40, korków raczej nie zobaczymy lub są bardzo rzadko. Taki film dostałem od jednego z Was.
Na granicy z Danią pierwsi kontrole wprowadzili Duńczycy kilka lat temu. Teraz kontrola jest po obu stronach. Największe korki są na jedynym połączeniu autostradowym pomiędzy krajami, czyli na autostradzie nr 7 po stronie niemieckiej, która przechodzi w E45 po stronie duńskiej. Rok temu jechałem do Danii i w ostatniej chwili odbiłem na lokalną drogę. Inaczej spędziłbym w korku grubo ponad godzinę. Na mniejszych drogach korków i kontroli raczej nie ma. Tak wygląda granica niemiecko-duńska na lokalnej drodze. Tutaj dodam jako ciekawostkę, o której pewnie wielu z Was wie, że właśnie trwa budowa drugiego połączenia autostradowego pomiędzy Niemcami a Danią. Jest właśnie budowany tunel drogowo-kolejowy Fehmarnbelt długości prawie 18 km. Tunel znacznie skróci czas przejazdu pomiędzy Kopenhagą a Hamburgiem. Inwestycja ma zostać otwarta w 2029 roku. Po ukończeniu będzie to najdłuższy tunel drogowo-kolejowy na świecie, najdłuższy tunel drogowy pod wodą na świecie, najgłębszy tunel drogowo-kolejowy na świecie oraz drugi najgłębiej zakopany tunel betonowy na świecie. Podsumowując, kontrole na wszystkich niemieckich granicach zostały wprowadzone 16 września z informacją, że będą trwały pół roku. Czy w marcu 2025 roku już ich nie będzie? Na ten moment nikt nam na to pytanie nie odpowie, ale obawiam się, że one zostaną. Moja rada dla Was: jeśli nie musisz, to nie korzystaj z przejść w Świecku na A2 oraz w Jędrzychowicach na A4, bo tutaj korki są najdłuższe. Jeśli jedziesz autem osobowym lub busem, to koło Świecka dużo mniejsze korki są w Słubicach albo kawałek wyżej w Kostrzynie nad Odrą. Natomiast na południu, obok Jędrzychowic, można jechać przez Radomierzyce, Zgorzelec, Przewóz, Łęknicę lub Olszynę, gdzie korki również są dużo mniejsze. Dziękuję za uwagę. Filmy dostałem od następujących osób, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.